Dobra, jedziemy na szybko. Jest otwarcie 15:30. Jeszcze odpalę transmisję na Discordzie i będziemy lecieć z tym. Już jest po otwarciu, także szybko zerknę na wykresy, co tutaj mniej więcej widać. Dzisiaj widać, że jakieś tam shorty. Więc tak na pierwszy rzut oka. Na pierwszy rzut oka odrzucili ten poziom tutaj. I jest jakieś odreagowanie, tak? Mamy zaliczony pierwszy pivot, drugi poniżej średniej EMA21. No zobaczymy, ale obstawiam, że tutaj te poziomy będą dzisiaj weryfikowane, nie? Czyli mamy jeszcze troszkę zasięgu, żeby wyrwać. Ten punkt jest ważny, bo to jest wczorajszy high. Może być tak, że rynek się odbije. Wczoraj chyba była taka sytuacja. Lub też mamy gap, bo to jest wczorajszy close, więc rynek może chcieć wczorajsze zamknięcie tutaj weryfikować, tak? Więc docelowo brałbym tutaj pozycję od razu, natomiast jeszcze poczekam chwileczkę. Jeszcze poczekam chwileczkę, bo chcę zobaczyć, chcę trochę, żeby się wybombili, bo dzisiaj jest duży wolumen, 330 na otwarciu, jest to fajny dzień, podejrzewam, będzie dzisiaj do handlu, więc poczekam jeszcze na otwarcie, poczekam na open range prawdopodobnie i dopiero później rozegram. Polecam Wam wrócić do mojego ostatniego wideo. Tam wyjaśniam, o co chodzi z tym plikiem. Możecie go dostać na moim Discordzie. Jest to bardzo rozbudowany plik. Kilka ładnych lat go budowałem. Podejrzewam, że od początku zbierałem tu wszystkie swoje zasady, setupy. To oczywiście udoskonalałem z biegiem czasu. Dodawałem różne rzeczy, także tak to wygląda. Jeszcze chwileczkę, mamy wykresy poznikały, muszę to poogarniać od nowa. Tak, to jest ważne. Dobra. Jeszcze S&P i parę innych wykresów. Ja się tu tylko szybko przygotuję, lecimy dalej z tym. Dobra, tutaj. Ok. Jeszcze odpalę sobie ETF-y. Dobra, wszystko mam. Odpalę sobie ETF-y jeszcze, bo to też jest ważne. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie się rozwijać, to szukajcie różnych rozwiązań. Ja lubię patrzeć na ETF-y, na opcje, co robią inne instrumenty. Pochodne, oczywiście pochodne. I rozkminiam to właśnie. W głównej mierze patrzę na to, jak ETF-y, indeks dolara się zachowuje i gospodarka USA, czyli energia i tak dalej, nie? Usługi zdrowia i te wszystkie sektory, 6 sektorów. O tym też poruszam mówię w którymś wideo na Discordzie. Także zapraszam na Discord, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś ciekawego ode mnie. A tutaj czekamy na open range i zobaczymy, co się będzie działo. Ok, jeszcze checklistę sobie zrobię. Zobaczę. Ok, sprawdzić newsy. Co dzisiaj mamy za newsy? Wszystko chyba poszło dzisiaj. Zapasy ropy naftowej. Nie bardzo nas to interesuje. Dobra, wszystko na dzisiaj. Ok, teraz tak. Sprawdzimy wolumeny. Wolumen jest elegancki dzisiaj. Odpaliłem wykresy posiłkowe, ustawiłem alarmy. Już nie mam co ustawiać na dzisiaj, bo już newsów nie ma, które mnie ciekawią. Połączenie sprzęt sprawdzone, przygotowanie dziennika lub programu do nagrywania sesji. Tutaj oczywiście ja nagrywam sesję. Już od dłuższego czasu wolę nagrywać sesję niż pisać, bo wcześniej miałem formę pisaną dziennika. Przygotować plan rozegrania przy pomocy wczorajszych notatek. To mam ogarnięte.
Więc na dzień dzisiejszy, znaczy na tą chwilę chciałbym tutaj shorty, czyli settler, pivot, to mamy do zweryfikowania tutaj z H1. Zebrałbym się tu na shorty, natomiast jest tutaj za mało miejsca, potrzebuję więcej miejsca, więc poczekam sobie. Może ten VWAP będzie testowany, wtedy w ten sposób, zobaczymy. Ewentualnie da mi się wyszumieć tutaj gdzieś i będę zbierał korektę na longi. Dzisiaj rano miałem, zaraz Wam pokażę, dzisiaj rano miałem malutki setup, ale niestety nie wytrzymałem, bo w tym setupie, bo musiałem wyjść i gdybym ten setup trzymał ja gdzieś tutaj się zbierałem w tym miejscu, nie? Także tu już bym był zarobiony dzisiaj, bo rozgrywałem, tak jak wiecie, w poprzednim materiale mówiłem Wam o rozegraniu korekty. Często biorę rewersale, czyli odwrócenie rynku chwilowe do 50% ruchu wzrostowego z jakiegoś większego impulsu, nie? W tym przypadku to jest widoczny impuls gołym okiem, tak? Mamy 4 H1, mocne H1 wzrostowe. Tutaj mamy dobicie, czyli tu były stop lossy, wzięcie tych stop lossów i odwrotka w dół, korekta do 50% i to chciałem rozegrać. Natomiast musiałem wyjść po prostu i nie chciałem tego zostawiać, bo przeciwtrendowo rozgrywki wypadałoby pilnować, nie? Dobra. No i tak jak Wam mówiłem w poprzednim nagraniu, aktualnie będą to sklejki, ponieważ sklejki całego, ja ogólnie nie skalpuję, nie? Rozgrywam dłuższe pozycje, kilka godzin, więc docelowo no, takie nagranie będzie nudne, jeżeli wrzucę w całości, więc docelowo chciałbym tam, gdzie coś mówię, sklejkę robię, podłożę może jakąś muzykę i w ten sposób jakieś tam pół roku się obędzie, bo aktualnie mieszkam poza miastem i nie mam światłowodu jeszcze tutaj, nie? Także po przeprowadzce nie mam możliwości, żeby robić live sesję, bo zrywa mi po prostu połączenie internetowe. A więc muszę tutaj docelowo robić sklejki. Oczywiście wynik wszystko pokazuję na koniec, tak żeby nie było, że coś tu ukrywam. Po każdej sesji będzie pokazany wynik. Także jak się będę wyciszał, to nic nie szkodzi. Będę później to ucinał, bo też nie będę gadał cały czas, bo nieraz się nic nie dzieje i nie ma o czym rozmawiać. Teraz tak, H1 to mój wykres, z którego wchodzę w pozycję. M5 to szersza perspektywa troszeczkę, żeby tutaj zobaczyć więcej, co się dzieje. I H1 to jest wykres, taki mój core, z którego rozgrywam rynek, nie? Więc docelowo wczorajszy low być może będzie tu testowany 21,321. Natomiast tutaj wcześniej jest close i dopiero później tutaj na odklepanie tego low z przyjemnością bym się zebrał dzisiaj. I tak w ramach informacji nie ustawiam stop lossów, zamykam z palca pozycję. Często się przestawiam z pozycją, czyli jeżeli nie ciągnie long albo short, jeżeli się pomylę, to po prostu nie walczę z rynkiem, przestawiam się. Jeżeli uznam, że się pomyliłem, to się przestawiam z pozycją, potrafię to robić nawet 4-5 razy w ciągu dnia. Zależy jak mnie tam rynek dyma. Zobaczycie pewnie w kolejnych sesjach, jak to mniej więcej wygląda. Otwieram bardzo małe pozycje, chyba że buduję w danym poziomie jakiś kluczowy poziom dla mnie. Jeżeli buduję pozycję, no to wtedy otwieram, potrafię nawet zgridować lekko, nie? Czego nie robię zazwyczaj. Zazwyczaj dokładam do zyskownych pozycji, nie do stratnych. No tutaj teraz jakbym chciał się zebrać, to mamy tutaj odklepane, czyli wzięte stop lossy. Chciałbym zobaczyć teraz wyfuskę lekką do EMA21. Najlepiej jakby zebrali tutaj te stop lossy. Wtedy ja bym się zebrał dalszą kontynuację ruchu, nie? Coś takiego bym chciał zobaczyć teraz.
Ewentualnie super okazja jakby do VWAP-a dociągnęli, nie? Wtedy odbijać. Raczej perspektywa longów mnie tu dzisiaj nie interesuje, ponieważ tu jest mega knot na tej ręce. No, takie knoty w moim doświadczeniu, z mojego doświadczenia nie wróżą wzrostów. To może być jakaś korekta chwilowa, odreagowanie. Mamy tutaj, zobaczcie, przybliżymy sobie, przybliżę. Mamy kolejną lukę, nie? Na D1. I to może być target na teraz. A docelowo tutaj chciałbym to odklepać, nie? Czyli wezmą tą D1 wczorajszą, tutaj stop lossy są. No i wtedy można rewersal jakieś łapać, może na koniec dnia. Czyli może nawet dwie pozycje jakieś by wyszły, nie? A4 raczej pod dywergencję patrzy tylko co się dzieje. Tutaj jeżeli jest wskaźnik pokazuje w dół, wykres w górę, to jest jakaś dywergencja. Po H4 biorę to pod uwagę, bo to jest wykres H4, a nie M5. M5 dywergencja dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Po H4 czasem ma. Bardziej liczy się dla mnie dywergencja między instrumentami, czyli jeżeli S&P robi dołek, a Nasdaq nie robi tego dołka, jest silniejszy, wtedy rozgrywam po prostu silniejszy instrument lub słabszy instrument, zależy w którą stronę chcę rozegrać rynek. Nie? Jeszcze 3 minutki będzie open range zaznaczony. Ja mam tu swój autorski wskaźnik. Open range. Można sobie godzinki zaznaczyć. Parę opcji fajnych jest do ustawień. I on automatycznie się przestawia, jeżeli tutaj mamy open range, czyli 15-minutówkę. Tutaj będzie 15-minutówka. Tak. 15-minutówkę. I teraz pierwsza M1, która wybije ten 15-minutówkę, wyznacza mi targety. Oczywiście ja nie handluję pod targety, handluję, bo kiedyś tak robiłem, że handlowałem pod targety, teraz nie handluję pod targety, ponieważ często można przegapić w ten sposób spory ruch, nie? Także, ale fajny wskaźnik, żeby tam wyznaczyć sobie jakieś targety, jak ktoś potrzebuje, nie? A open range jest dla mnie jakby wyznacznikiem, czyli w którą stronę będę chciał rozegrać rynek, nie? Czyli powyżej lub poniżej M15 otwierającej rynek, nie? Tak samo od 9 do 9:15 robię to samo, nieważne czy indeks Ameryki, czyli Nasdaq, Dow Jones czy S&P, tylko też DAX-a, FTSE, czyli te europejskie również tak samo rozgrywamy. No i jak widać już troszkę jest teraz ciśnienie zeszło z nich, tutaj szumu mniej się porobiło i będzie można coś rozegrać. Oczywiście na wariata można było zebrać tutaj jakiś setup, nie? Podejrzewam, że tutaj mógłbym rozgrywać ten setup, czyli to jest, nie wiem jak to tam, flaga, różnie to się nazywa. Ja po prostu rysuję sobie taką linię wsparcia, można powiedzieć, i rozgrywam breakout tego i tyle. Tak to mniej więcej wygląda. Proste linie, nic więcej, tutaj nic skomplikowanego nie ma w moim tradingu. Wiem, że ludzie tam handlują ICT, jakieś tam różne dziwne rzeczy, ale ja naprawdę przerobiłem w 10 lat tyle strategii. Wykupiłem kursy między innymi u YouTube'owych traderów, można powiedzieć, bo jeden kurs mnie kosztował nawet $5000 i tym kursem mogę sobie dupę podetrzeć, bo praktycznie nic mi się z tego kursu nie przydało. Także tak to wygląda. Straciłem kupę kasy nad tym, a wystarczyło tylko samemu się nauczyć różnych rzeczy i stworzyć z tego strategię, bo ja wychodzę z założenia, że nie da się nauczyć od kogoś tradingu. Może są tacy ludzie, ja po prostu nie znam nikogo takiego, który się w 100% nauczył 1 do 1 skopiować czyjąś strategię. Podejrzewam, że jak będę czekał tu na korektę, to się nigdy nie zbiorę. Dobra, zrobimy tak sobie. I najwyżej sobie wyżej dołożymy, zgridujemy lekko. Tutaj nie wyznaczam, to jest większe konto, to jest konto fundowane, tu mi $2000 chyba brakuje do wypłaty, coś takiego. To jest konto live, tutaj handluję ostrożniej. Nie szarżuję tutaj na tym koncie.
To są prawdziwe pieniądze od My Funding Futures. $2,500. Tick Trader czekam na 3 konta live. Też na prawdziwej kasie. W międzyczasie robię kolejne konta MFF, My Funding Futures i TradeDefy. Tak w ramach ciekawostki mówiłem to już w ostatnim nagraniu, ale dostałem bana w Apex. Sporo pieniędzy wypłaciłem w tamtym roku z Apex. Dostałem od nich maila, że wypłacą mi te pieniądze. Ostatnia taka większa wypłata. Nie była jakaś duża wypłata w porównaniu do tych różnych YouTube'owych traderów, co oni tam mają wypłaty po milionie czy tam ileś. Bo w moim przypadku było to raptem $30,000 chyba. No i napisali mi maila, że wypłacą mi te pieniądze, ale nie chcą, jakby zablokują mi możliwość kupowania nowych kont. Nie wiem, o co tu chodziło. Dostałem bana, wypłacili mi tą ostatnią wypłatę i tyle. I koniec z tą firmą przygody. Póki co, no bo nie mogę tam nic kupić, nie mogę tam nic zrobić. Dobra, ja się wyciszę teraz, nie będę tak gadał. Jeżeli coś będę robił, jakieś działania podejmował, no to oczywiście tutaj będę dogrywał. Główne wykresy, jakimi się posiłkuję, to S&P i QQQ. Nie? To jest ETF na QQQ, na Nasdaqu, to jest ETF na Nasdaqa dokładnie i tym wykresem też się posiłkuję, czyli jeżeli tutaj, to jest dla mnie ważniejszy wykres niż Nasdaq na futuresach, bo tutaj są luki cenowe, tak? Więc te luki cenowe często są pokrywane w ten sposób. Dlatego ja lubię na to patrzeć, bo często luka jest pokrywana i wtedy jest jakaś reakcja w którąś stronę, co nie? Więc bardzo na to patrzę, nie? Na luki cenowe na ETF-ach. Tak samo by było na SPY, jeżeli chodzi o S&P. Jeżeli handlujecie S&P, to patrzycie na SPY, SPY, nie? To jest ETF na S&P. Dorzuciłem tutaj na dobicie do low na większym koncie kolejne 2 kontrakty. Na mniejszym koncie dobiłem do 2. Na tym mniejszym koncie nie ruszam już tego, to już tak zostaje. Po prostu nic tu nie dokładam raczej. Jest to konto live. Z tego konta mogę w każdej chwili wypłacić pieniądze, także trzeba tutaj uważać po prostu na tym koncie. A to jest zwykłe konto fundowane, więc tutaj nie ma problemu. Mogę sobie dorzucić jeszcze więcej, żeby tam ten zysk był jeszcze większy. Nie? Na tym koncie będę się przestawiał ze stop lossem. Jeszcze myślę, że w granicach 350 tutaj. Gdzieś. Nie chcę tego trzymać do samego low tutaj, bo nie wiem co się wydarzy, czy oni będą bronić tego, czy nie. Tutaj jest settler jeszcze dzisiejszy, także to będzie punkt, od którego rynek może odbić. Więc docelowo dużo nie brakuje tutaj, więc jeszcze myślę
jedna M5 i będę wychodził na tym małym kącie z pozycji. Na dużym mógłbym to przetrzymać, ale zobaczymy, może też wyjdę, bo z tego co kojarzę, to właśnie wczoraj na koncie miałem lekki minus. Wczoraj nie streamowałem niestety, bo nie miałem na to czasu. Z doskoku jakby byłem troszkę, więc no możecie porównać to z ostatnimi wynikami z live'a i będziecie mieli porównanie, jak to wygląda, co nie? I tutaj przedstawię Wam na koniec, jak wygląda dzisiejszy dzień, nie? Żeby nie było, że nie jest transparentnie i tak dalej, więc wolę Wam tutaj już pokazywać na bieżąco, jak to wygląda. I teraz już się nie będę wyciszał, bo pokażę Wam, jak prowadzę pozycję. To nie może być reakcja taka, że ogólnie jeżeli jesteście w zysku, nie możecie jakby bać się o ten zysk, nie? Że ktoś Wam go zabierze. Musicie rozkminić sobie te emocje, w głowie poukładać, powtarzać sobie, że trzeba wytrzymać w tym zysku jak najdłużej, bo większość z Was na pewno ma problem taki, że nie potrafi trzymać zysków, ale trzyma straty. No to trzeba odwrócić to myślenie trochę, nie? Strat nie można dużo trzymać, a już na pewno niedużych trzymać. Znaczy długo, a już na pewno niedużych, nie? Więc docelowo trzeba uważać tutaj na te straty. Jeżeli jest to mała pozycja, na przykład jeden mikrokontrakt, tak jak ja tutaj mam, no to dobra, możecie to przytrzymać nawet do dziennej straty $1000. Ale już jak nie macie jaj, żeby zamknąć pozycję albo się odwrócić, no to jeszcze jak macie jakieś tam lejce założone, że tam $1000 straty i koniec, no to jeszcze ujdzie, nie? A najgorzej jak tych lejców nie ma i trzyma się w nieskończoność te straty, nie? To po prostu rujnuje. Bo ja wiem po sobie, miałem takie sytuacje, że miałem na przykład 30 dni w miesiącu zyskownych, a jeden dzień przychodził następnego tygodnia, gdzie oddawałem cały poprzedni miesiąc. To się nie nadaje, taki trading, to z tego nie będzie tradingu po prostu, więc przerabiałem wszystkie sytuacje i uwierzcie mi, to co każdy z Was przeżywa, to przeżywał każdy trader na początku tradingu. Na początku, czy nawet po kilku latach, a niektórzy do tej pory to przeżywają, więc tak to mniej więcej wygląda, nie? Fajne te reakcje dzisiaj. Pięknie tutaj idą po tego knota ewidentnie. To jest, jaki to będzie poziom? To będzie 317 gdzieś mniej więcej. D1 tutaj po D1 też widać, że idą po to wczorajsze low. Także no fajnie to wygląda. 21300. 21321. No to tutaj 21321 ewidentnie. I tak naprawdę, jeżeli tutaj wyciągnę z tego trade'a $500 zysku, no to już mam po handlu, nie? Dzisiaj już nie będę więcej handlował, także to będzie krótka sesja. Nie wiem, czy Wam to coś dało, czy nie, ale no tak po prostu jest. Mam zysk, wychodzę, dziękuję, do widzenia. Koniec na dzisiaj, zajmuję się czymś innym, nie? Także trading też nie może trwać więcej moim zdaniem niż 2-4 godziny dziennie. Oczywiście jak macie pozycję, robicie sobie przerwy, tak jak ja na przykład wychodzicie do domu czy coś, to jeszcze spoko, nie? Ale tak, jeżeli siedzicie te 10 godzin, to jest strasznie męczące. I teraz trzeba patrzeć po reakcjach koło tego wczorajszego low. Bo tu zawsze przy takich punktach low, high, VWAP i tak dalej, no zawsze tutaj jest walka, bo są kupujący i sprzedający. Kupujący chcą jakby te osoby, które brały tutaj pozycję pod swinga, to chcą bronić tego poziomu, nie? Dokładają, bronią, patrzą na orderbooki, jak to wygląda, ile tam zleceń leci. Im więcej zleceń z kolei leży tutaj na tym poziomie, tym większa presja na zweryfikowanie tego poziomu, zabranie tym ludziom pieniędzy. Dlatego no, widzicie, moje podejście jest całkiem odwrotne do tego, niż powinno być, bo jak widzicie teraz H4, no teraz może już widać ewidentnie trend, nie? Ale wcześniej tego trendu nie było, gdzie ja tutaj pozycję brałem, nie? Dzisiaj rano, to ewidentnie był trend wzrostowy i trzeba być samobójcą, żeby tu brać pozycję. Natomiast zobaczycie z biegiem czasu, że wcale tak nie jest. To, co się Wam wydaje, to tylko się Wam wydaje.
No jesteśmy blisko Settlersa. I w takich sytuacjach na pewno macie też takie zagwozdki: zamykać czy nie zamykać? Zamykać czy nie zamykać? Może zamknę teraz? Może nie. Odbili trochę. Nie, dobra, wracają, zamykam. Nie, dobra, przestawić na break-even. I tak to jest z tym tradingiem. Nie? A po prostu trzeba się wykazać cierpliwością, utrzymać zyski, kasować straty. I też dużo, jeżeli chodzi o propy, nie? Dużo ludzi handluje w propach, no ale na pierwszy strzał to odpalają pozycję na dużym Nasdaqu, nie? Na dużych kontraktach, na E-mini. A powinni, moim zdaniem, na takim kapitale, który dają propy, powinni maksymalnie handlować 4 mikrosy, nie? Ale to jest maksymalnie, jeżeli skalpujesz, no. Ewentualnie jak ostre skalpy jedziesz, no to jeden duży kontrakt Nasdaq, nie? No ale to też idzie się bardzo szybko wywalić, bo to jest 4 nieudane pozycje tak naprawdę i koniec po koncie, nie? Także często to jest przelewarowanie po prostu pozycji, jeżeli chodzi o trading. Dlatego u mnie podejście sprawdza się takie, że małe pozycje i długo trzymane te pozycje, bo nawet ja potrafię często tak, jak oni tutaj by poszli jeszcze trochę, wróciliby, to ja bym tu dołożył. Nie zamykałbym pozycji, tylko dołożył, nie? W ten sposób, nie? Czasem tak robię. I teraz po to jest mi ta M5, żebym ja widział, co się tu dzieje, tak? Może będą tutaj do średniej bić, a może będą chcieli tutaj tą średnią EMA weryfikować, a może będą chcieli tutaj trapa zrobić. Tutaj są stop lossy jakieś, zebrać to i z powrotem w dół, nie? Po M5. Dlatego ta M5 jest poglądowa, tylko szersza perspektywa po prostu, nie? Jakby nie interesuje mnie tam za bardzo, co tutaj się zadziało, tylko interesuje mnie high, low poprzedniego dnia, Azja high, Azja low, nie? Tyle praktycznie, jeżeli chodzi o ten wykres. I tak jak mówiłem, mamy pivota, mamy settlersa, nie? Jeżeli settle nie wiecie, co to jest, no to w poprzednim nagraniu, czyli pierwszym na tym kanale, tłumaczyłem, co to jest, nie? Także możecie wrócić do tamtego nagrania. Po prostu to jest taki punkt referencyjny, jakby to jest taki jakby uśredniony kurs zamknięcia wczorajszego dnia, nie? Coś w tym stylu, nie? To jest jakoś tam obliczane i od tego miejsca często rynek odbija, nie? Czyli na przykład jeżeli rynek się otwiera tutaj, zobaczcie teraz na tą H1, nie? Otwiera, czyli od tego settlera odbija, nie? I no to jest duże prawdopodobieństwo, że oni pójdą jakiś tam trochę w górę, nie? Oczywiście dzisiaj to weryfikują, a może być taki dzień, znaczy często jest taki dzień, że oni tego już nie robią korekty do tego, nie? Tak jak mieliśmy tutaj, nie? Mieliśmy cyk i tutaj cyk, nie? I znowu dalej tutaj, dotąd. Dopiero teraz jest korekta i weryfikacja tego miejsca. Dobra, nagadałem się, a to znowu nudno, więc może się wyciszę, znowu coś tam sobie porobię ciekawego. Jak będzie się coś działo, będę jakieś reakcje robił, no to znowu będę gadał.
Jeszcze Wam jedną perspektywę pokażę, bo to jest close gap, nie? Czyli wczorajszy close, nie? Czyli zamknięcie, przetestowanie tego gapa. Dużo ludzi tutaj, zobaczcie, to jest walka, teraz reakcja. Dużo ludzi tutaj teraz broni tych poziomów, nie? Wchodzą w longi po prostu, bo gap został pokryty, nie? Natomiast zobaczcie, tutaj jest linia. Swing traderzy, czyli traderzy, którzy handlują pod większe zasięgi typu tutaj, czy jeszcze dalej, oni tutaj zbierają teraz pozycję, bo linia trendu jakiegoś tam średnioterminowego, krótkoterminowego, nie wiem, zależy jak to definiować, i została przebita. I teraz ci traderzy będą się uruchamiać, nie? Czyli będą tu, znaczy w sumie to wchodzą tu w pozycję, nie? Na wybicie tego, tutaj też będą wchodzić jeszcze. Moim zdaniem, jeżeli trend będzie podtrzymany, czyli tutaj i tutaj będą wchodzić traderzy na weryfikowanie tego. Więc docelowo zobaczymy, kto tą batalię wygra, nie? Ale to też mi się teraz rzuciło w oczy ta koncepcja. Więc ja po prostu myślę, jak inni myślą. Staram się myśleć, jak inni myślą i na tej podstawie wysuwać jakieś wnioski, prawda? Feels right when it's wrong. I've stayed here too long, but something brings me back to you. I swear we belong. I'm still hanging on, but something brings me back to you. Back to you, back to you, back to you. Back to you, back to you, back to you, you.
you. Want me, I'll let you. I know that you feel upset. If you want me, I'll let you. Want me, I'll let you. You deserve another chance, yeah. I've been fighting on my own to rest my mind. Yeah, I'm healing, but I need you by my side. With you, my life, this will be easier this time. I know we can face all the issues together, together.
Dobra, zamknąłem pozycję na razie. Nie ma momentum, nie ciągną. Po prostu nie ciągną tego rynku, więc poczekam sobie na lepszą okazję najprawdopodobniej lub niedługo zredukuję pozycję, czyli otworzę mniejszą po prostu pozycję. Tak to wygląda na tą chwilę. Zaraz zobaczymy. Będę się otwierał, myślę, tutaj. Niżej tych tutaj poziomów, nie? Raz zareagowali, drugi raz zareagowali, więc niżej tego będę chciał otwierać shorty z powrotem na weryfikowanie tego low, nie? Ale muszę poczekać na momentum. Pytacie na Discordzie o setup. Jest to setup breakoutu. Nie? Jest jakaś linia trendu, tak. Sobie tutaj balansuje cena i po prostu przebicie tej linii. To jest dla mnie sygnał do wejścia breakout i na jakiś tam poziom, nie? Który mnie interesuje.
Wziąłem jeszcze małego skalpa, tak jak ostatnio. Tak to wygląda. Przestawiam się ze stop lossem, w razie czego jakby chcieli zawrócić. To jest dosłownie na 100-200 dolców, nie? Jak nie będą ciągnąć, to nie, po prostu i tyle, nie? To jest taki skalpik. A, zostawię tą pozycję, niech tutaj będzie, nie? Ok, zobaczymy zaraz jak się to kończy. Dobra, zamykam to. To na tym dużym kącie. To była pozycja na dużym kącie. Tak jak mówiłem w poprzednim zagraniu, czasem biorę takie właśnie skalpy. Także tak to wygląda na większym kącie aktualnie. Prawie 500 dolców zysku. No i czekamy dalej. Zobaczymy, czy będą wyciągać w górę, czy to był fake out, nie? Czyli breakout tej linii trendu, nie? I z powrotem w górę. Tak też może być. Jest duży knot na H1, czyli wyciągane, mocno jest ta świeczka wyciągana. Zobaczymy dalej, jak się będzie tutaj rynek klarował. Być może bliżej VWAP-a znowu po nowe shorty, lub będę czekał na breakout, żeby rozgrywać longi. Got your voice wrapped like a circle round my mind, it won't let go. And when you're near, Teraz trzeba uważać na close wczorajszego dnia. To jest bardzo, bardzo ważny punkt. I tak samo high. Jeżeli chodzi o shorty, to lepiej by było jakby przeszli tu, wrócili i żeby low już nie przekroczyli, tak? Wykres, żeby nie przekroczył i wtedy w dół, nie? W tym przypadku patrzymy na close. Patrzymy na close, patrzymy na high wczorajsze i patrzymy, znaczy high wczorajsze w tym wypadku jest mniej ważne jak close. I VWAP. Czyli teraz czy będziemy close i VWAP breakout robić tutaj na wykresie i w ten sposób zabierać się, czy może będzie coś takiego teraz. Albo coś takiego. To jest odwieczna rozkmina, nie? Zobaczymy jak będzie. Z M5 widać bardzo ładne reakcje tutaj, jest momentum wzrostowe, ale to też musicie uważać na to, żeby się nie dać zgubić na wykresie. Jeżeli mowa o swingach, to dalej bym był za tym, żeby rozgrywać shorty. Natomiast w krótkiej perspektywie całkiem możliwe, że stąd dotąd można rozegrać fajnego longa. Ja natomiast się wstrzymuję, ponieważ jestem w zysku dzisiaj i czekam na razie.
so big. My when they first party, my when they know, oh my when they first party, my you make the small things feel so big. My when they first party, my when they know, oh God, everything don't know what you make the small things feel so big. My when they first party, my when they know, oh God, everything don't know what you make the small things feel so big. Some feelings, some days, you will never forget 'em. Some people, some places, some evenings, somewhere. The waves were crashing on me. The smell of freedom in the air, and you're still up in the middle of my head and my mind. And I'll still cry just a little, but I'll be alright till you're still mine. You're always and you're the reason why I smile and I smile. Do you remember those summer nights? When you were crazy, no, no. Do you remember when you were crazy, no, no. Nights when you were crazy, no, no. Do you remember when you were crazy? Those summer nights. I'm crazy always, but I remember you when you were trying to hold me in the sand. Jeżeli się nic nie wydarzy do 17:30, jeszcze pół godziny, nie otworzę żadnej pozycji, to kończę sesję na YouTubie. Oczywiście na Discordzie dalej będę pokazywał swoje pozycje, ale nie ma sensu tutaj trzymać. Zrobię update na Discordzie i wtedy zobaczymy. Wszystko macie zresztą na tym, na kanale Discord. A tutaj zawsze w każdym nagraniu pokazuję, więc możecie sobie porównać te wartości, żeby nie było, że coś jest ukrywane. Bo jeszcze muszę zmontować film oczywiście na YouTube. I to też jest czasochłonny proces, bo trzeba to fajnie pociąć, żebyście nie tracili darmo czasu i tak dalej.
chwilowo odwróciłem się na taki skalpik może wejdzie. Pod tego trapa, ewentualnie pod VWAP, czyli tutaj pod ten tutaj szczyt, jeden z mniejszych i VWAP. Zobaczymy, jeżeli to nie pójdzie, to odwrócę się na shorty znowu, nie? I będę trzymał do wczorajszego low. Take me back and let me be that carefree little boy. Take me home, oh, take me home, oh, to that peaceful valley. Chociaż szczerze mówiąc, bardziej tutaj mnie niepokoi ten knot na H1, nie? Troszkę to wyciągali, nie? Gdyby ten trend miał być mocny i podtrzymany, no to ewidentnie nie byłoby takiego knota, tylko to by była kontynuacja. Tak samo zobaczcie H4, nie? Tu jest knot wyciągany i tu jest wyżej knot wyciągany od tego. A to, co ja chciałem zobaczyć, to chciałem zobaczyć wybicie tego knota, nie? A nie zobaczyłem tego i teraz jest troszkę ciężka sytuacja, żeby to ogarnąć, ale zobaczymy zaraz, co z tego wyniknie. I remember seeing raindrops on the car, race against each other like a flickering star. Sleeping on the backseat with no sorrow on my mind, leaving all my thoughts behind. Memories of innocence, filling me with joy. Take me back and let me be that carefree little boy. Take me home, oh, take me home, oh, to that peaceful valley. Don't wanna roam. Take me home, oh, take me home, oh, take me back in time to my childhood home. Ewidentnie jest walka o poziom. Ciężko tutaj shortować, naprawdę ciężko. Przez ten knot i tutaj co się dzieje na przestrzeni, tutaj zobaczcie, 3 świeczki, nie? Jedna świeczka, druga świeczka, trzecia świeczka. Na przestrzeni 3 świeczek można powiedzieć, że jakiś tam ręcz się utworzył, więc no ciężko to jest naprawdę shortować. Bardziej bym był tutaj za longami teraz niż shortami aktualnie. Wszystko tutaj wyciągają, utrzymują to powyżej, więc zobaczymy jak z momentum.
Dobra, teraz widzę momentum, czyli wracam do shortów. Bynajmniej na razie. Robili breakout tej linii, potężny breakout linii. I docelowe poziomy są tu i tu. Na tą chwilę. Jeszcze moje prywatne konto muszę ogarnąć. Ok, wszystko ogarnięte. Dobra, zobaczymy jak tutaj się rozwinie dalej sytuacja.
Jeżeli się nic nie wydarzy zaraz, to zamykam tę pozycję, bo no nie pasuje mi tutaj już. Jest późno dość, po 17, więc pora chyba kończyć to. I brać co jest, co rynek daje niestety. No, tu nie ma takiej zdecydowanej reakcji, ja nie będę ryzykował, przynajmniej na tym koncie. Na tym koncie kończę, tylko 100, ale pamiętajcie, że jest to małe, bardzo małe konto, nie? Wszystkie update'y będę podawał na podawał na Discordzie później, nie? Że zobaczymy tą pozycję, też pewnie zamknę zaraz. Jak się nic nie wydarzy i tyle. Nie widzę sensu po prostu przeciągania tych pozycji dzisiaj, bo ewidentnie rynek stanął. Więc nie będę tu siedział do 20, 21, żeby zobaczyć, co się dzieje. 22. Jak nie jestem w pozycjach, nie ma sensu. Dobra, zamykam to. Nie ma sensu siedzieć dzisiaj, tak? Bidnie, co poradzić, ale już jest późno, 17:21, nie będę tu wisiał. Dobra, wróciłem do mojego pierwotnego planu. Ostatnia pozycja, bo jeszcze zauważyłem pewien schemat tutaj. Wam mówię, o co chodzi. Już miałem akurat kończyć i zobaczyłem potężne momentum tutaj, zobaczcie. To jest ostatnia pozycja już, co będzie, tu będzie. Tutaj mam 8 mikrokontraktów, tu mam 4. To jest duża pozycja jak dla mnie, więc ja tutaj nie będę kombinował, tylko będę co świeczkę się zabezpieczał. Nie? Dokąd będą ciągnąć, to niech ciągną i tyle, i będę zamykał. A ja gadam, a tu mikrofon nieodmutowany. Słuchajcie, zamknąłem te zyski, zobaczyłem jeszcze jeden setup, to jest breakout, tak? Wyrysowałem tą linię. Zobaczyłem breakout i rozegrałem to, dogrywam po prostu do nagrania, żeby nie było. Zobaczyłem ten setup, szybko włączyłem nagranie zostałem w starym schemacie, czyli na potwierdzenie tego low. Zysk z dzisiaj na małym koncie to jest $340, to jest konto. Wczoraj miałem jakiś tam minus, nie wiem ile to było minusu, $100 czy coś, czy 200 nawet, nie wiem, ale to poza sesją, nie? Czyli nie nagrywałem po prostu, czyli dzisiaj jestem 341 na plusie. I konto wygląda tak, z $2500, znaczy trochę mniej, bo My Funding Futures potrąca za dostęp do danych, czyli jak żeby na prawdziwej kasie musicie mieć dostęp do danych, nie?
Nie wiem dlaczego to tak jest, ale tutaj Funding Futures bierze $140. Nie wiem za co, bo dostęp do danych ja mam za $40 u Dormana. Dorman Trading, tak się broker nazywa, ze Stanów Zjednoczonych, z Chicago. Mam tam konto od 10 lat. No i tam kosztuje to $40, a tutaj nie wiem dlaczego $140. Według mnie oni stówkę jeszcze gratis sobie pobierają i odliczają to od konta startowego $2500. Odliczają te $140, nie? Czyli ogólnie kapitał startowy to było 2360, bo od 2500 odjęli 140, nie? Nie wiem dlaczego tak. Więc w te parę dni jestem do przodu. I tak 5 stówek gdzieś jestem do przodu i tak, nie? W te parę dni. Na tym małym koncie. Tak się rozstawiam z pozycjami. Dorzuciłem tutaj jedną małą. Rozstawiam się tutaj z pozycją i docelowo tutaj zamykam wszystkie pozycje, nie? Czyli coś takiego będzie.
Dobra, te poziomy będą, zobaczymy czy będą bronione, ale piękna reakcja. Kurczę, szkoda, że nie dotrzymałem się pierwszego, pierwotnego planu, tylko za dużo troszkę kombinowałem dzisiaj, ale to są wnioski. Pamiętajcie, że no, musicie wnioski wyciągać podczas tradingu, nawet po tylu latach, co ja, będziecie mieli zawsze po każdej sesji jakieś wnioski. I trzeba codziennie sobie przypominać o takich rzeczach, bo niestety no, człowiek jest taki, że szybko zapomina, nie? No, zobaczymy, co tu się wydarzy teraz. Albo urwał to low, albo to będzie, albo będą odbijać od tego. Tutaj balansować, nie? Albo to będzie urwanie teraz, nie? Że pójdzie to mocno w górę, w dół. Także przebiją to mocno, albo będą tego bronić. Ale ja już... No i teraz tak, mamy sytuację taką, że muszę to likwidować pomału, bo niestety S&P zrobił dołek i mamy teraz dywergencję. Czyli Nasdaq nie zrobił dołka, a S&P zrobił dołek. No i teraz może być taka sytuacja, że po prostu Nasdaq wybroni ten dołek i będzie jakaś reakcja w górę, nie? Więc zostawiam to tak i nie będę się o kilka tików bił tutaj, nie? O kilka punktów do tego low. Dobra. Okej. Dobra. I teraz następne dwa kontrakty zamknę z paluszka już. Dawać, dawać. O, i teraz jest ważne, co zrobią. Dobra, idą. Idą, jadą. No. Jeszcze na moim koncie prywatnym też ciekawie. Zysk dzisiaj. Ale tego niestety tutaj nie mogę pokazać. Tyle na dzisiaj. Nie ma co trzymać. Reakcja na dołku jest. Zamykam wszystko i kończę sesję. Zmontuję ją niedługo i wrzucę. Także tak to wygląda. 1000 dolców na dużym koncie, 340 na małym koncie. Dzień super, jak dla mnie. Dobra, myślę, że jutro widzimy się na piątku, w piątek na kolejnej sesji. Zobaczymy, czy piątek będzie wyciągany, czy będzie mocna reakcja w dół w piątek na zakończenie tygodnia. Dobra. Tak jak mówiłem, sesje będą cięte, niestety muszą być cięte, bo nie mam dostępu do dobrego internetu aktualnie, żeby zrobić live sesję. Myślę, że dam radę przeciągnąć to jakieś pół roku. Też nie codziennie będę te sesje nagrywał, bo nieraz nie jestem w stanie. Nie jestem przy kąpie po prostu i otwieram jakąś pozycję, zostawiam to sobie leci w tle i tak jak mówiłem, doglądam tylko tematu. Nieraz zostaję z dziećmi czy coś. No, żyję z tego, ale też mam rodzinę i tak dalej. Więc docelowo na pewno na YouTubie też nie będę codziennie, nie? Dobra. Tyle w tym nagraniu. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.